Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. I słuchajcie, dzisiaj to nie będziemy gotować, ale chcę pokazać Wam coś, co pokazywałam Wam, chyba jak się nie mylę, tak w tamtym roku w zimie, że możecie mieć zimą też gołąbki z młodej kapusty. Nie wiem, czy wszyscy o tym wiedzą, bo szukałam, powiem Wam, tego na YouTubie, ale ja nie znalazłam takiego filmiku. Może gdzieś jest, tylko że ja po prostu nie potrafiłam znaleźć, ale szukałam. I słuchajcie, ja przede wszystkim pierwszy komentarz pod tym filmikiem będzie link do tego, jak liście, które dzisiaj będziemy robić, pokazuję po rozmrożeniu. Tak jak na przykład teraz robimy w maju, w czerwcu, no to wiadomo, za pół roku je będziemy rozmrażać gdzieś około grudnia, może być już nawet wcześniej. Po prostu jak zrobić to, żeby mieć młode liście kapusty zimą na gołąbki. Ja sprawdziłam sama dlatego kręcę filmik, bo jest sprawdzone i mi się to po prostu sprawdziło, więc może Wy też będziecie chcieli mieć gołąbki w zimie z młodej kapusty. Także zaczynamy. I teraz są tak, dwa sposoby. Są panie, które nie lubią mikrofali, więc będziecie musiały niestety parzyć kapustę w garku. Są takie panie, które się nie boją mikrofali, ja do nich należę i ja będę swoją kapustę parzyć w mikrofali. Mam dwie kapusty, kupiłam je dość tanio, bo po 3 chyba, niecałe po 3,50, więc mówię, już dzisiaj zaczynam, bo przynajmniej tych liści bym se chciała troszkę namrozić, bo naprawdę mi lepiej chyba smakują z młodej kapusty w zimie gołąbki, niż z tej starej, którą się ciężko później parzy i długo to trwa. Dobrze, także zaczynamy. Słuchajcie, pierwsze co robimy, to wiadomo, będziemy odkrawać te brzydkie liście. Ja z jednej i z drugiej kapusty to będę robić. Liście mam odcięte, te zostawię sobie, bo nieraz nawet się przydają później, żeby przykryć gołąbki czy coś, a są takie dość ładne. I będę ją po prostu tutaj myć, bo ma piasek. Kapustę umyłam i słuchajcie, nacinamy tak koło tego tak zwanego głąba. Fajnie się nacina, bo jest to kapusta młoda, także nie trzeba do tego używać siły ani nic. Ponacinać tak naokoło. Nie za głęboko też. Gdzieś tak na 3 cm 4 noże. O. Tak, żeby było widać, że już ten liść może zejść. No wiadomo, nie będziemy go odrywać, bo on mi pęknie. I teraz co robimy? Do mikrofali ja mam taki stary talerz, że gdyby nawet mi pękł, to nic nie szkodzi, ja go nie będę żałować. Dlatego, że kapusta im bardziej świeża, jak będziecie ją parzyć w mikrofali, ona Wam puści po prostu sok, żebyście nie musieli sprzątać mikrofali. Moja mikrofala ma na najwyższej mocy ma 800 W, chyba to się mówi W. I ja zaczynam od 2 minut. Nastawiam na 2 minuty. Po 2 minutach patrzę, czy mi liście ładnie odchodzą, czy nie. Jeżeli nie, na następne 2 minuty. Zamykam mikrofalę, znów 2 minuty. I robię dotąd po 2 minuty, aż liście będą mi ładnie odchodzić. I teraz co robię? Słuchajcie. Tutaj w zlewie ja sobie dam miskę. O. I będę miała zimną wodę w niej. Po prostu każdy liść, który oderwę z kapusty, zanurzę w zimnej wodzie, żeby go tak jakby zahartować. Zwykła zimna woda.
to powiedziałam. Tak jak mówię, jeżeli ktoś ma więcej, kuchenka ma przykładowo, nie wiem, 1000 W, tak? To też zaczynamy od 2 minut. Po prostu zobaczycie, tym bardziej, że kapusta kapuście nierówna. Nie wiadomo, czy to jest z Hiszpanii, czy to z Grecji. Jaka odmiana? Jedna potrzebuje 6 minut, a druga będzie potrzebować 8 minut. Także ja robię w ten sposób. Te panie, które nie robią w mikrofali, no to no wiadomo, wstawiacie główkę kapusty do garka i po prostu parzycie pod przykryciem. Ja zazwyczaj tak robię, że przykrywam garnek i po prostu po co jakiś czas po prostu sprawdzam widelcem, czy mi liście odchodzą. W mikrofali też musicie uważać, żeby się nie poparzyć. Także ja nastawiam w ten sposób do mikrofali po 2 minuty i zaraz do Was wrócę, jak będę ściągać pierwsze liście. Słuchajcie, przyniosłam już Wam specjalnie z mikrofali, bo jest gorące. U mnie było teraz na 8 minut. I teraz, żeby się nie poparzyć, patrzcie, jak ładnie schodzą liście. O! I ja te listki wsadzam do zimnej wody. To, co tutaj stoi, do zimnej wody. O. Ale gorące. Teraz sobie wbiję widelec. O, tu będzie mi lepiej. No, nie chcę się trzymać. O. Musicie uważać, żeby się nie poparzyć. 8 minut, nie wiem, czy powiedziałam. O. I do gorącej, i do zimnej wody. Niech się studzą. Te jeszcze nie chcą. O, ten już też by ładnie szedł, ale nie chcę, żeby mi popękał. Wsadzę teraz, słuchajcie, na 4 minuty. Tak jak Wam mówiłam, wsadziłam na 4 minuty, jednak było troszkę za mało, więc dodałam jeszcze 2. I tak myślę właśnie, że moja kapusta będzie potrzebowała od 6 do 8 minut za każdym razem, by ściągnąć, ale patrzcie, jakie gorące, by ściągnąć z niej liście. No, jak chce się, można poczekać, aż troszkę ostygnie, ale chcę Wam pokazać, bo ja już bym zaczęła, dałabym tej kapuście troszkę ostygnąć, wiecie, a ja bym teraz sobie brała i tamtą kapustę już, drugą, o. I te listki do zimnej wody wrzucamy. I następny listek też ładnie schodzi. O, widzicie? Fu, jakie gorące. Patrzcie, no nie mogę, nie mam jak chwycić. Nie mam jak chwycić tej kapusty. O. Nie chcę, żeby mi liście popękały, bo takie ładne. O, dobra. Już sobie poradziłam. I to też wląduje w zimnej wodzie. I patrzę, że chyba jeszcze się ściągną listki. Tak, jeszcze. I tak będziemy robić, słuchajcie, za każdym razem. Także ja już teraz robić z Wami nie będę. Ja sobie zrobię wszystkie tą i tą drugą kapustę i wrócę do Was i będę pokazywać, co dalej. Jeszcze na chwilkę do Was wrócę i chciałam Wam powiedzieć, że ta jedna kapusta w sumie w mikrofali była 3 razy po 8 minut i praktycznie do końca wszystkie liście są już sparzone. Także wsadzałam ją 3 razy po 8 minut. Bo już te na końcu, o słuchajcie, patrzcie, oto one są praktycznie już ugotowane. I mięciutkie, o. Ładnie się składają, także. Drugą kapustę już tak z pierwszych liści, widzicie, oberwam. I zobaczyłam, że ta kapusta ma tutaj, słuchajcie, bardzo, ale to bardzo cieniutkie listki. Naprawdę, takie jak pergamin. Więc ja na drugie 8 minut nie będę wsadzać ją tak, tylko poobcinam tak jak zawsze, bo już te pierwsze obcięłam, wyciągłam te, co poobcinałam listki. Więc trzeba znów oczywiście naciąć. O. I ja ją odwrócę w ten sposób. I teraz wsadzę gdzieś tak myślę na 6-8 minut. No i słuchajcie, wszystkie kapusty już porobiłam. I teraz już tylko naprawdę co robimy? Odkrajamy tutaj, jeżeli mają takie grube. O. Ja to mówię dla pań, które nigdy nie robiły.
Bardzo fajne liście wyszły. Powiem Wam, że ta druga kapusta trochę miała takie bardziej poskręcane, ale żaden nie popękał, nic się nie stało. I w drugim też. I jak zrobimy, słuchajcie, już wszystkie tak liście podkrajamy, to będziemy sobie pakować gołąbki do woreczków. Najlepsze woreczki takie typowo do mrożenia, słuchajcie. I teraz tak, ja robię w ten sposób. Już Wam pokazuję. Mówię, tak jak robiłam w tamtym roku, tak zrobię w tym, bo mi wyszły te liście bardzo fajne. Tylko uważałam, że po prostu jak po zamrożeniu, żebyście czasami tych liści, bo ja już mówię jak. Ja sobie po prostu te liście brałam, nie wiem czy to będzie, może tu będzie widać lepiej. O, tak. Po prostu składam do środka. O, tak zawijam w takie coś. I wkładam do woreczka. I każdy tak liść. To wtedy sobie policzę mniej więcej ile będę miała gołąbków. Kilka sobie dam takich tych gorszych liści, to będą nad spód pod gołąbki albo przykryć gołąbki. I już Wam mówię, w ten sposób po prostu robię. Patrzcie, bardzo fajna. Kapusta jest taka jak, no jakbyście w szmatkę zawijali. I ona po rozmrożeniu będzie taka sama. Tak jak mówiłam, pierwszy komentarz, dam link, kiedy rozmrażam kapustę w zimie. Że jest to sposób sprawdzony. O, tylko że napcham sobie więcej oczywiście tych liści. Zawinę i do zamrażarki. Tylko teraz tak, uważajcie, żebyście później jak są zamrożone, żebyście ich tak nie przełamali. Jak one będą zamrożone to one Wam wtedy popękają. I albo w to, albo po prostu sobie do pojemniczka, w woreczku i do pojemniczka dajcie, plastikowego, zamknąć, żeby, bo ścisnąć je możecie, byle później, one ściśnięte mogą być, tylko że byle później po zamrożeniu, właśnie żeby je nie połamać, bo w tym miejscu po prostu porobią Wam się dziury. Także myślę, że fajny patent na młodą kapustę, która będzie w zimie. Jak się Wam taka porada, taki jakby, no to nie jest przepis, podobał, to poproszę o łapkę w górę, a zimą będziecie się cieszyć gołąbkami z młodej kapusty. Także do zobaczenia, kochani, pa pa!